Siema! Kukirin G2 Master, czyli mistrzowski model hulajnogi Kukirin, dzisiaj u mnie na testach, więc jeśli chcecie się dowiedzieć praktycznie wszystkiego o tym modelu, to radzę obejrzeć ten odcinek do końca. Przetestowałem ją w terenie, na trasie, w mieście, więc mam parę spostrzeżeń. Ten konkretny egzemplarz dostałem na testy ze sklepu geekbuying.pl. Nie wiem, czy tam robiliście kiedyś zakupy, mają naprawdę bardzo dobre ceny na elektronikę i różne inne rzeczy. No i oczywiście między innymi sprzedają hulajnogi Kukirin. Link zamieszczam w opisie filmu. G2 Master kosztuje około 4000 zł. No, w zależności czy traficie akurat na promocję, czy też nie, cena może się różnić o kilkaset złotych. Wydaje mi się, że jak na hulajnogę z dwoma silnikami po 1000 W, no to ta cena wydaje się być mocno konkurencyjna i dla wielu pewnie będzie to główny argument właśnie do zakupu tej hulajnogi. Czy jednak warto kupić akurat ten model, a nie inny? No na to pytanie postaram się odpowiedzieć w dalszej części tego odcinka, więc jedziemy! Zanim zobaczycie wszystkie testy, które zrobiłem, czyli speed test, test zasięgu, test jazdy w terenie i po mieście, to tak na szybko, krótka charakterystyka tego modelu, żebyście w ogóle wiedzieli, z czym my tutaj mamy do czynienia. Koła o rozmiarze 10 cali, pompowane, dętkowe z fabrycznymi oponami terenowymi. Dwa silniki, przód, tył po 1000 W nominalnie, bateria o pojemności 20,8 Ah, 52V, ładny, szeroki, ogumowany dek, zawieszenie z przodu i z tyłu na wahaczach z amortyzatorami olejowymi i dość grubymi regulowanymi sprężynami, co może świadczyć o tym, że to jest sprzęt stworzony do upalania w terenie. Zobaczymy. Hamulce tarczowe z przodu i z tyłu zaciągane mechanicznie manetkami z klasyczną linką oraz wspomaganie hamulcem elektronicznym. Całkiem porządne błotniki o fajnym designie. Sztyca kierownicy składana w dosyć ciekawy sposób, który wydaje się być lepszym rozwiązaniem niż obejma, od których producenci raczej odeszli już na dobre, więc tutaj duży plus, poza tym jest całkiem nieźle zabezpieczona. Natomiast wysokość kierownicy można wyregulować sobie w 3 pozycjach. Na kierownicy gumowe, miękkie manetki dobrze dopasowane do kształtu dłoni. Z lewej strony włącznik świateł, kierunkowskazów i klakson elektroniczny. Z prawej strony włącznik główny, który służy również do zmiany biegów. Włącznik dołączania przedniego napędu, a sterowanie gazem odbywa się tutaj kciukiem. Bardzo duży, czytelny wyświetlacz, na którym widać prędkość, poziom naładowania baterii, wybrany jeden z 3 biegów, ogólny licznik przebiegu i dystansu dziennego. Poza tym ekran jest na zawiasie, więc można przestawić sobie bardzo łatwo kąt jego nachylenia. Bardzo mi się podoba miejsce, w którym umieszczono gniazdo ładowania. Znajduje się ono na łączniku deku ze sztycą pod klapką i jest to zdecydowanie najfajniejsze rozwiązanie, jakie widziałem. Ładowarka 2A, czyli standard. Hulajnogę dostajemy w dużym kartonie, jest już złożona, więc wystarczy jedynie przykręcić kierownicę. W zestawie jest polska instrukcja, klucze imbusowe, pompka i zamek z linką, który jest nieduży, więc można go mieć zawsze przy sobie, żeby w razie potrzeby przymocować hulajnogę do rurki, jeśli wchodzimy na przykład na chwilę do sklepu. Działa to tak, że oprócz linki jest również blokada tarczy hamulcowej, więc całkiem spoko. To by było na tyle co do specyfikacji, a teraz ważna rzecz, o której muszę Wam wspomnieć. Podczas pierwszej jazdy zauważyłem, że przednie koło podskakuje nieco za bardzo, więc stwierdziłem, że coś jest nie tak z moim egzemplarzem. Po chwili namysłu stwierdziłem, że najprawdopodobniej przednia opona po prostu nie jest dobrze ułożona na feldze i trzeba będzie coś z tym zrobić, ale zanim uporałem się z tym w sumie drobnym problemem, to nagrałem dla Was speed test oraz test zasięgu, który za chwilę obejrzycie, więc nie dziwcie się, że w niektórych momentach trochę telepię kierownicą. Bateria naładowana na maksa, lecimy. Dual motor, 3, 2, 1, go! I poszły konie po betonie. 30, 40, 50 i uwaga, 59. No co jest? Dobra, uznajmy, że jest 60 na godzinę. Czyli wynik typowy dla hulajnóg klasy 2x1000 W. Chcieliście odpowiedzieć? Macie. I od razu nawrotka, słuchajcie, zobaczymy ile potrzebuje ta hulajnoga, żeby zatrzymać się z 50 km do zera. Wszystkie hulajnogi tej klasy testuję w ten sposób i w tym miejscu i zobaczymy. Dobra, mamy 50. O kurde, zapowiada się naprawdę nieźle. Liczymy. Raz, dwa,
3, 4, 5, 6, 7 metrów, słuchajcie. To jest rekord w tym momencie, bo żadna hulajnoga tej klasy, którą tu testowałem, nie zatrzymała się poniżej 10 metrów. Chyba 11, 11,5 to był rekord. A tutaj, słuchajcie, zwykłe hamulce zaciągane linką. No ale to chyba dzięki tym oponom, które są jednak szerokie, mają dużą powierzchnię przyczepności. No jestem w szoku po prostu. Według producenta ta hulajnoga na jednym ładowaniu powinna przejechać 70 km. Chcecie poznać jej realny zasięg? No to jedziemy. Muszę sobie włączyć tutaj tempomat. Ta hulajnoga na szczęście posiada tempomat. Wystarczy sobie wejść do menu naciskając raz, dwa, trzy. 3 razy szybko przycisk zasilania. Wybieramy sobie teraz menu P05, które odpowiada za włączenie lub wyłączenie tempomatu. Teraz jest na 0, 1. Mamy tempomat włączony. Daleka droga przede mną. No i teraz sobie jadę na tempomacie 25 km na godzinę, jeden silnik. Jeśli ktoś zapyta, dlaczego jadę 25 km na godzinę na jednym silniku, to już odpowiadam. Wszystkie testy zasięgu hulajnóg elektrycznych na moim kanale, jakie kiedykolwiek nagrałem, właśnie były przy tych wartościach. Jest to taka prędkość, wiecie, nie za szybko, nie za wolno. Można powiedzieć, że na granicy dopuszczalnej prędkości. No i jeden silnik, dlatego że chodzi o to, żeby pokazać, ile faktycznie maksymalnie można taką hulajnogą przejechać. Bez szaleństw, bez świrowania. I to się właśnie nazywa poświęcenie, słuchajcie. Dron, GoPro, jeżdżę tutaj po tych wsiach jakieś 3 godziny, 14 stopni na plusie, chociaż tyle jak na koniec lutego, to jest całkiem nieźle. Tylko po to, żeby robić wiarygodne testy. Właśnie na mój kanał. Pierwsze 10 km testu zasięgu za mną, licznik pokazuje 54 V i 2 kreski ubyło ze stanu baterii. Wycieczka krajoznawcza, słuchajcie, nie ma to jak te wiejskie dróżki, piękny asfalt, zero ruchu, sama przyjemność. Wydaje mi się, że ta opona musi się tutaj ułożyć, bo inaczej cały czas tak będzie. Ej no hello, 20 km przejechane, już praktycznie pół baterii nie ma. Być może dlatego, że jechałem dużo pod wiatr, praktycznie cały czas, także... Ale nie zapowiada się to najlepiej. No bez kitu dojechałem właśnie na koniec świata. Jak na gumy terenowe to jest naprawdę mega przyczepna. Ja jestem naprawdę pod wrażeniem, jak bardzo dobrze trzymają się śliskiej nawierzchni te oponki. No i mamy 30 km, wciąż połowa baterii. No i mamy 40 km, 48,7 V. Zeszła ta połowa o jedną kreskę, także lecimy dalej. Klamka zapadła, robię mały pit stop na 45 km. Trzeba się napić kawy, po prostu. Nie ma to jak domowa kawka. A w międzyczasie skasował mi się licznik trip, no bo wiadomo, chwila bezczynności się kasuje. Ale tam było 45 km dokładnie. Zresztą odometer pokazywał na początku 9, więc nie ma problemu, żeby to wyliczyć. Troszkę błotka załapałem, ale to jest jeszcze nic w porównaniu z tym, co ją czeka niebawem. Jedziemy dalej. Słuchajcie, w tym momencie hulajka dostała jakiegoś mega spadku napięcia. Jest 47 km i tutaj mruga, że już jest po baterii. 42,7 V. Także nie będzie to 60 ani 70 km, nie będzie to nawet 50 km. To jest 47 przejechanych przeze mnie kilometrów na tej hulajnodze, waży 80 kg. No i tak to mniej więcej wygląda. Jak na baterię 20,8 Ah, no to powiem, że słabo. Także całkowity realny zasięg Kukirin G2 Master przy masie kierowcy 80 kg wynosi dokładnie 47 km. I tak rozładowaną baterię naładowałem przez noc do pełna, a całkowity pobór prądu z sieci wyniósł 1,2 kWh energii elektrycznej. Muszę tutaj na chwilę wrócić do tematu koła, żeby nie było, że tak jeździłem przez cały czas. A metoda na źle ułożoną oponę jest bardzo prosta i skuteczna. Wystarczy upuścić powietrze do około 1 bara, przejechać się trochę robiąc różne manewry lewo-prawo zarówno po drodze asfaltowej, jak i w terenie. Następnie dopompować koło i w tym momencie opona powinna być już na właściwym miejscu. U mnie to zadziałało za pierwszym razem, także polecam. A przy okazji podregulowałem sobie przednią i tylną sprężynę przed testem w terenie.
Masakra. Jestem właśnie na kieleckim single tracku dla rowerów MTB i muszę powiedzieć, że zarówno Cookie Rin G2 Master, jak i ja czujemy się tutaj po prostu jak ryby w wodzie. Ta hulajnoga, jak żadna inna dotąd, po prostu nadaje się najlepiej w takie miejsca jak te, po prostu w teren. Zresztą co ja będę gadał, jadę dalej. Muszę przyznać, że jazda po leśnych ścieżkach rowerowych i ogólnie w terenie przysporzyła mi najwięcej frajdy podczas tych testów i chociaż sprężyny w G2 Master wydają się być trochę twardawe, to podczas wyżywania się na single tracku sprawdziły się dobrze i wydaje mi się, że najbardziej pasują właśnie do takiej zabawy. Natomiast terenowe opony trzymają się rewelacyjnie podłoża, świetnie radzą sobie na grząskich, podmokłych terenach, no bo kostka jednak wgryza się bardziej w ziemię niż opona szosowa i dla wielu nie powinno być zaskoczeniem, jeśli powiem, że głęboki piach również nie robi na niej dużego wrażenia. Zobaczcie, jak to idzie po takiej ubitej leśnej drodze. Jest po prostu petarda. A wystają tutaj korzenie od czasu do czasu, także trzeba uważać, ale bez problemu. Wytłumione przez zawieszenie. I pokażę Wam jeszcze, jak ona idzie pięknie przez taki grząski, sypki piach. Wcześniej jeździłem, o tutaj jest dokładnie. Wcześniej jeździłem w tym miejscu na hulajnogach z oponami szosowymi, które się po prostu zatrzymywały, a ta nawet nie poczuła, że przejechałem. No po prostu petarda. W końcu z terenów leśnych przeniosłem się do miejskiej dżungli, aby sprawdzić, jakie są wrażenia z jazdy po nieco twardszych nierównościach i przeszkodach miejskich. Wiedziałem, że jak przyjadę na najpopularniejszą ulicę Kielc, to ta hulajnoga pokaże swoje drugie oblicze. Jak najbardziej. Słuchajcie, jazda po bruku na takich terenowych oponach jest naprawdę bardzo komfortowa, bardzo wygodna. Dużo bardziej niż na hulajnogach, które poprzednio testowałem, więc pełen szacun. Wydawać by się mogło, że ta hulajnoga jest stworzona wręcz do miasta, bo jeździ się po prostu rewelacyjnie. Na brukowanych ulicach opona terenowa jednak robi swoją robotę, tłumiąc ich nierówności, ale gdy jeździłem asfaltowymi ścieżkami rowerowymi, słychać było jednak szum kostki, więc dyskrecja raczej nie wchodzi tutaj w grę. Za to fajnie radzi sobie na tych terenach, gdzie ani asfaltu, ani bruku nie ma, bo takie w miastach przecież też są. Więc można powiedzieć w sumie, że sprzęt mocno uniwersalny. Natomiast jeśli chodzi o sztywność sprężyny, to przydałaby się jednak nieco większa. Tą poluzowałem już na maksa, a jej twardość nie zmieniła się za bardzo, a wiadomo, w mieście przydałoby się maksymalnie miękko. Słuchajcie, testuję sobie właśnie hulajnogę elektryczną, patrzę, a tu idzie kto inny jak nie Gradu. On jest wszędzie. Testuję właśnie Cookie Rin G2 Master. Chcesz się przejechać? Poczekaj, włączyć może jeden silnik, żebyś się nie zabił od razu, tylko później. No to próbuj. Ja pierdzielę. Nie, to jest teraz tryb dla dziewczyny, także wiesz. Tak. Słuchajcie, to nie jest żadna ustawka, to się dzieje właśnie naprawdę na żywo w tym momencie. Jak on śmiesznie wygląda na jednej nodze, od razu freestyle robi. Proszę bardzo. Dobry trik. Dlaczego jechałeś na jednej nodze? Polecam Krystian Grad. Dobra. Kontuzję masz jakąś czy co? Nie, tak sobie tam. Dobra, no to możesz pozdrowić widzów Okiem Drona. Wszystkich bardzo serdecznie, widzów Okiem Drona. Lecę, bo mi się śpieszy. Piąteczka. Dzięki bardzo. A tak G2 Master prezentuje się po zmroku. Widoczność, jaką zapewnia przedni reflektor LEDowy, jest absolutnie wystarczająca, więc nie ma potrzeby na przykład montować dodatkową lampkę. Ogólnie fajnie prezentuje się to boczne podświetlenie deku. Poza tym zarówno z przodu, jak i z tyłu hulajnoga jest widoczna dla innych uczestników ruchu. No i mamy tutaj kierunkowskazy i światło stopu, więc niczego nie zabrakło. Podsumowując Cookie Rin G2 Master, powiem, że to jest naprawdę niezły kocur do jazdy w terenie. Zresztą widać, że ją tutaj nieźle umęczyłem i spoko dała radę i to naprawdę nieźle. Do jazdy po mieście, po miejskich nierównościach również jak najbardziej ta hulajnoga jest ok. Natomiast jeśli macie zamiar jeździć sobie ulicami takimi asfaltowymi czy równymi ścieżkami rowerowymi, no to ja bym tutaj wymienił jednak opony w tej hulajnodze na typowo szosowe, no bo jednak te kostki dają o sobie znać troszkę. Słychać je, szumią, może to komuś przeszkadzać. Mi to akurat nie przeszkadza, ale chciałem o tym wspomnieć. Natomiast trochę zawiedziony jestem zasięgiem tej hulajnogi, no bo przy baterii 20,8 Ah no można było się spodziewać co najmniej 60 km zasięgu w tym trybie Eco. Natomiast te 47, no nie jest to absolutnie zły wynik, ale troszeczkę rozczarowujący. Być może jest to zasługa właśnie tych opon terenowych, ale tego w sumie nie wiem. Tak sobie tylko rozkminiam.
Natomiast dzięki temu, że tutaj są zainstalowane fabrycznie właśnie te terenowe opony, ta hulajnoga po prostu idealnie nadaje się w teren. Sprawiła mi ogromną frajdę, ale też takie poczucie bezpieczeństwa, poczucie, że jednak ta hulajnoga trzyma się tego grząskiego gruntu. Ta przyczepność była naprawdę bardzo dobra, także wrażenia mega pozytywne. Jeśli szukacie po prostu hulajnogi głównie do jazdy poza terenem zurbanizowanym, chociaż mówię, po mieście jak najbardziej tak, jeśli wiecie, mieszkacie akurat gdzieś na jakichś osiedlach, gdzie są jakieś nierówności, chodniki, górki, dołki, nie ma tak bardzo rozwiniętych ścieżek rowerowych, no to jak najbardziej tak, ale w terenie po prostu to jest mega petarda. No i to zawieszenie na początku było sztywne, ale tak z czasem troszeczkę się bardziej wyrobiło, podregulowałem. Nie jest źle, jest dobrze, ale też nie jest najlepsze, na jakim jeździłem, także tutaj muszę podkreślić. Po tych wszystkich moich jazdach, testach terenowych absolutnie nie było tutaj żadnego luzu. Ogólnie hulajnoga po tych wszystkich testach nie daje żadnych oznak, że tam coś skrzypi, że coś się rusza, coś jest poluzowane, jakieś dziwne dźwięki, stukania. Po prostu to jest chyba pierwsza hulajnoga, która po takich moich testach dosyć ostrych nie wydaje żadnych po prostu niepokojących dźwięków, także to też muszę podkreślić. Oczywiście mogłyby się tutaj jeszcze znaleźć hamulce hydrauliczne, no ale wtedy wiadomo, cena nie byłaby taka jaka jest, tylko no dużo wyższa. Natomiast takie hamulce zaciągane na linkę, sami widzieliście, i tak sprawdziły się lepiej niż wszystkie inne, jakie testowałem, więc tutaj też mega plus. I choć pierwsze moje wrażenia związane z tą hulajnogą nie były jakieś takie mega pozytywne, znaczy pierwsze wrażenie, jak ją zobaczyłem, to było wow, no bo robi wrażenie, jest naprawdę ładna. Natomiast w związku z tym, że ta opona była nieułożona, to zawieszenie było troszeczkę za sztywne, no to tak średnio mi się to jakby spodobało. Natomiast z każdym kolejnym testem, z każdą kolejną jazdą w terenie i zróżnicowaniu tego terenu zacząłem coraz bardziej lubić tą hulajnogę autentycznie do tego stopnia, że ja naprawdę ją polubiłem. I zdecydowanie w tym momencie, jakbym miał komuś polecić, to z czystym sumieniem mogę Kukirin G2 Master polecić. Jeśli szukacie oczywiście takiej mocnej, drapieżnej hulajnogi w teren. Reasumując, Kukirin G2 Master bardzo mocna, bardzo fajna, dobrze skonstruowana hulajnoga, którą szczerze można polecić, także ja jeszcze na niej troszeczkę sobie pośmigam. Jeśli macie więc jakieś pytania, to możecie spoko do mnie pisać w komentarzach. No i oczywiście zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba i do zobaczenia w następnym odcinku. A ja śmigam. Cześć!